Dzień dobry Państwu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj przede mną wyjątkowe wyzwanie, ponieważ ja mam najkrótszy czas wystąpień, jaki kiedykolwiek mi przeznaczono. No i muszę się zmieścić. Wobec tego nie będę gadułą, ale powiem, że jestem podwójnie szczęśliwy, ponieważ udało się stworzyć coś takiego, że ja rysuję preludium, a za mną ktoś praktycznie potwierdza słowa i praktykę wdrożoną w życie. Szanowni Państwo, nic lepszego nie mogło się zdarzyć. Ja nawet życzyłem sobie, żeby było tajemnicą, kto tą osobą jest. I przynajmniej goście z zagranicy na razie może nie wiedzą. Wobec tego chcę tylko zasygnalizować, że jest to nasz klubowicz, który postanowił sprawdzić nie tylko Kardasza, ale Radę Naukową Duolife. I okazuje się, że cel był zasadniczy. Skoro dotychczas mówiliśmy, zadbaj najpierw o zdrowie i nie jęcz, że coś cię boli, przestało boleć, no to okazuje się, że trzeba by pomyśleć o czymś innym. Zadbać o własny wygląd, o twarz. Bardzo dobrze. Ale proszę Państwa, nikt z nas nie jest podobny do kogoś innego. Czasami nawet są bliźniacy, ale zawsze czym się różnią. Nie ma drugiej takiej osoby jak wy i macie prawo również oglądać się w lustrze bez odzieży. Dlaczego? Bez względu na to, kto jest twoim partnerem, czy może to jest nowy partner, nie masz się mu podobać nawet kiedy masz 50 albo 60 lat? Pytam. Można. I to był cel. W tej chwili, przechodząc do tematu, tajemnica zdrowego ciała i wymarzonej sylwetki. Taki był cel tego zamierzenia. I proszę Państwa, co stoi na drodze, że często nie możemy tej sylwetki osiągnąć? To są zasadnicze błędy, sposoby odżywiania. Ja niektórym poświęcę więcej uwagi, bo one są czytelne. Stosowanie diety, styl życia. I ten styl życia, mówiąc zaspany, brak aktywności powoduje, że tłuszcz się zaczyna odkładać. No aktywność fizyczna, zrozumiałe, że pozwala spalać więcej energii. Więc to jest cel. Poziom stresu również, ale najważniejszą z tych rzeczy praktycznie są dwie, bo przede wszystkim sen i odpoczynek. Dzisiaj w świetle badań epigenetycznych okazuje się, że żeby być zdrowym, zwłaszcza dorosła osoba, nie mówię o dzieciach, powinna spać minimum 6 godzin, bo już wiemy od 2017 roku, jak noc wpływa na zmianę metabolizmu. I okazuje się, że w nocy musi zmienić się sposób produkcji hormonów. I jeżeli my nie śpimy, to leptyna zaczyna się syntetyzować, a to jest, upraszczając, hormon tycia, a powinna być grelina. I w tym momencie, kiedy my mówiąc, mamy pewien niedobór objętości, na przykład w żołądku mamy składniki pożyteczne, to wszystko dzieje się dobrze. No, metabolizm, szanowni Państwo, jeżeli jest szybki, to oczywiście szybciej spalamy energię, ale równocześnie proszę pamiętać, że ten metabolizm szybki, jeżeli my mamy o 1 kilogram więcej masy ciała, to w tym momencie mamy, mówiąc korzyść 30 kilokalorii, mówiąc do odjęcia. To jest bardzo fantastyczne. Zapotrzebowanie energetyczne zmienia się w zależności od płci, wieku, wagi i tak dalej, gospodarki hormonalnej. To jest ważne, bo jak powiedziałem na początku, zły sen albo niedospanie zmienia akurat hormonalność i w tym momencie jest huśtawka albo czasami niezamierzona otyłość. I wreszcie uwarunkowania genetyczne. O nich mogę tylko powiedzieć, że w świetle wiedzy oczywiście to jest taki hormon, gen otyłości, który na szczęście w badaniach wykazało się, że ujawnia się, jeżeli zachowamy dietę w 8%. A żeby choroba się rozwinęła, mamy mieć ubytek minimum 50%, mówiąc tego, czego nam mieć deficytu. Więc to już jest bardzo dobra informacja. Następna rzecz, drodzy Państwo, żeby wyjść z tego, o czym powiedziałem negatywne, trzeba przede wszystkim skomponować właściwie sobie dietę. I proszę w kontekście dbałości o piękną sylwetkę, no i oczywiście
sprawność, potrzeba nam na pierwszym miejscu białka, bez względu, co wcześniej mówiłem, przyznaję, że białko musi być czyste. Do tego witaminy i składniki mineralne, następnie błonnik, antyoksydanty, woda i oczywiście antyoksydanty. Bez tego się nie da dzisiaj żyć, bo mamy dokładne wyliczenia i praktykę, która za chwilę po moim wystąpieniu udowodni, że rzeczywiście tak w istocie jest. Otóż jeżeli mówimy przede wszystkim o błonniku, mówimy najpierw może o białku, bo ono jest kluczowe dla, mówiąc, życia człowieka. Białko jest materiałem zbudowanym z aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi i składa się w przypadku człowieka z 18 aminokwasów, ale 9 musimy zdobyć z zewnątrz. Wobec tego możliwie, żeby były czyste. I okazuje się, że to jest główny materiał strukturalny i budowy każdej komórki, ale równocześnie ten materiał pozwala budować wszystkie struktury naszego ciała. Okazuje się, że białko to nie tylko masa mięśniowa, ale równocześnie sprawność naszego organizmu, ładna skóra i regeneracja, mówiąc, obszarów, na przykład układu ruchu. A więc regeneracja wszystkiego, co dla organizmu jest istotne, żeby być sprawnym. Bo jeżeli mówimy o kolejnym zestawie, to są minerały i witaminy. I oczywiście to są czynniki bardzo przydatne biologicznie, ale one nie wnoszą żadnej energii. O ile białko buduje w ogóle organizm, sprawia, że funkcjonują dobrze narządy, to one regulują główne procesy metaboliczne w organizmie, między innymi przygotowując pokarm, który zjedliśmy przed chwilą, do tego, żeby on służył celowi funkcjonowania naszego organizmu. I to jest cel zasadniczy przede wszystkim witamin i tychże mikroelementów czy też makroelementów. Wobec tego poświęcę tylko sygnałowo informację na temat, która z witamin jest kluczowa. Otóż witaminy z grupy B decydują przede wszystkim o metabolizmie. Wymienię tylko, że witamina D6 warunkuje aż 200 reakcji, żeby wszystko, co z pokarmu może być rozpoznane, właściwie zostało przeznaczone na budowę struktur w naszym organizmie. A na przykład witamina B12 decyduje o sprawności mózgu. To są tylko wyjątki sygnałowe. I następnie, skoro mówimy o pozostałych rzeczach, to warto powiedzieć, że w tym przypadku mamy na przykład witaminę E. Otóż mówimy, że to jest witamina młodości, a to jest witamina, która jest dawcą, mówiąc, czynnika wiążące wolne rodniki, które, mówiąc, upośledzają funkcję naszego organizmu. Jeżeli mówimy o pozostałych składnikach, na przykład miedzi, to ona odpowiada za tkankę łączną, a tkanka łączna, szanowni państwo, to zaczynając od powięzi, równocześnie mięśni, bo do tego układu ruchu, czyli stawów, naczyń krwionośnych, krwi, limfy, to jest wszystko, co powoduje, że rozprowadza się po organizmie czynnik życia, ale równocześnie funkcjonuje prawidłowo nasz układ ruchu. No, to tylko powiedziałem sygnałowo, nie wymieniając pozostałe składniki, bo jak państwo wiecie, ten czas, mówiąc, mnie nagli. Ja chcę tylko zarysować to, co za chwilę zostanie poparte praktycznym potwierdzeniem faktu, że to działa i to skutecznie działa. Jeżeli mówiliśmy w tej chwili o minerałach i witaminach, to następny slajd mówi o błonniku. I tu, szanowni państwo, jest to substancja zadziwiająca,
Ona równocześnie jest żywieniowa, ale w kategoriach ogólnych nie jest strawiona, nie jest wchłaniana, ale decyduje o wielu procesach, mówiąc, metabolicznych. Chcę Państwu powiedzieć, że wyróżniamy dwie frakcje błonnika. Jedna rozpuszczalna, druga nierozpuszczalna. Ta rozpuszczalna przede wszystkim w organizmie przy wodzie zaczyna, mówiąc, zwiększać objętość, to automatycznie daje poczucie sytości. Równocześnie przedłuża pasaż, czyli przejście trawienia, wtedy łatwiej wychwytywane są strawione składniki. Równocześnie decyduje o naszej odporności, bo przecież tam pracuje flora, posilając się błonnikiem, bo to jest pokarm dla każdej frakcji. Co ważne, że błonnik równocześnie wpływa na poziom cholesterolu i, mówiąc, trójglicerydów. Dlatego, że, mówiąc, równocześnie odbija się to na tym, że poprawia parametry układu krwionośnego i ciśnienie, czyli ciśnienie jest dostosowane do normy, a nie podniesione. No i wreszcie reguluje poziom cukru w organizmie. To są ważne stwierdzenia, a niby banalny błonnik. Dlatego trzeba zwrócić na niego większą uwagę w naszej diecie. Jeżeli do tego jeszcze, szanowni Państwo, dodamy, że bez wody nie ma życia. Mówi się, żywa woda siły doda. Pamiętajcie, tylko nie z plastikowego pojemnika, bo woda musi być strukturalna, musi być zjonizowana, musi mieć możliwość dzięki zróżnicowaniu jonów z organizmu wypłukać wszystko, co ma przeciwstawne jony, a jest trujące. Jeżeli tego nie zrobimy, to woda może być płynem schładzającym, a nie oczyszczającym nam organizm. Ona oczywiście uwadnia, bo jeżeli większość reakcji przebiega w środowisku wodnym, bo każda komórka to przecież jest plazma, która zawiera wodę. 60% wagi naszego ciała, szanowni Państwo, to jest płyn. Wobec tego musimy o tym pamiętać, że trzeba pić tą wodę możliwie czystą. Woda równocześnie, skoro powiedziałem o tym, że wpływa na procesy, to równocześnie oczyszcza organizm i nadaje jędrność naczyniemu ciału. Również nasza skóra inaczej wygląda. Mózg lepiej pracuje. Kiedyś zapewne słyszeliście Państwo w mojej wypowiedzi, że czasami boli nas głowa, wystarczy wypić szklankę lub 2 szklanki wody. Jeżeli pijemy wodę, to w porcjach małych po to, żeby regularnie ona była doprowadzana, a nie naraz, kiedy czujemy pragnienie. I wreszcie, szanowni Państwo, antyoksydanty. Tutaj macie obraz i nie będę identyfikował, bo tu mamy i granat, i czarne owoce. To są flawonoidy, antocyjany, likopeny, karoteny. To są barwniki. I chcę Państwu uświadomić, że przyroda znalazła rozwiązanie. Kolory w przyrodzie, czy to kwiatów, czy owoców, nie są po to, żeby się podobały. One mają się podobać z innego powodu, estetycznego. Ale tam są składniki, które przeciwdziałają wolnym rodnikom nawet u roślin. Przecież słońce nie tylko nasz poparzy, ale ultrafiolet może zniszczyć intensywnie, naświetlając jakąś roślinę. Wiecie Państwo, że rośliny na przykład więdną. To jest efekt również przedawkowania pewnego czynnika. Otóż one są po to, one również u roślin pozwalają bronić się przed wszelkiego rodzaju czynnikami chorobotwórczymi. Wobec tego, kiedy w żywności mamy rośliny, to trzeba korzystać z barwnych wszystkich roślin, najważniej również nie tylko z warzyw, ale także owoców. Jeżeli chcielibyśmy powiedzieć, co decyduje o tym, że praktycznie oksydacja w organizmie się pojawia, to oczywiście te czynniki są antyoksydantami, czyli wiążą wolne rodniki, te, które, mówiąc, destabilizują poprawne funkcje organizmu. Otóż w sytuacji, kiedy jest dostateczna ilość tego składnika, dochodzi do pewnej, mówiąc, równowagi. I chcę Państwu powiedzieć, że antyoksydanty równocześnie usprawniają funkcję układu ruchu, na przykład dla sportowca. Można by się zastanowić, że czynnikami, które pogarszają nasz stan, wprowadzając w
obszar wolne rodniki, to jest przede wszystkim uzależnienie od wszelkiego rodzaju używek. Nawet tak zwane bierne palenie papierosów do nich się zalicza. Żywność z zawartością składników chemicznych, których my nie pożądamy, czyli intensywnie uprawiana. Tutaj oczywiście środowisko, zanieczyszczenie i słuchajcie Państwo, przede wszystkim niedobór ruchu i nadmiar ruchu. O ile tak zwana zalecana dawka ruchu dla profilaktycznej poprawy naszego samopoczucia, a równocześnie wpływająca na poziom również cholesterolu w naszym organizmie jest fantastyczna, to równocześnie zwiększona dawka ruchu wymaga większej antyoksydacji. I te antyoksydanty są zależne od tego, jaka jest forma i jakie jest nasilenie równocześnie treningowe, czy w ogóle jakiegokolwiek ruchu. Bo w tym momencie, jeżeli mamy antyoksydanty, one zmęczoną tkankę przygotowują do tego, żeby w następnym, mówiąc, treningu byliśmy strawniejsi. I na tym polega budowanie mięśni. Jeżeli mamy rzeźbić mięśnie, to musimy mieć wiedzę, w jaki sposób to robić. Drodzy Państwo, doszliśmy do takiego momentu, że mniej więcej wiemy wszystko. Patrzę na zegarek i ustaliłem sobie, że dzisiaj naprawdę nie zawiodę nikogo i zmieszczę się w tym czasie, ponieważ to jest preludium do. Ale na koniec jeszcze powiem jedną rzecz. Jeżeli mielibyśmy powiedzieć, co w podsumowaniu jest najważniejsze, to powiem Państwu, że właśnie może się okazać, że głównym czynnikiem, na który trzeba teraz zwrócić uwagę, oprócz białka, które jest materiałem budulcowym, jest połączenie błonnika i oczywiście antyoksydantów. Błonnik, jak Państwo pamiętacie, on przede wszystkim pęcznieje i, mówiąc inaczej, daje poczucie sytości, wobec czego nie przybieramy, nie mamy apetytu, więc nie dokładamy sobie masy ciała. Równocześnie błonnik spełnia tą drugą rolę, przyspieszając proces oczyszczenia wszystkiego w organizmie i wchłaniania składników, o których Państwu mówiłem, że mają być materiałem budulcowym. I ten komplet składników, bo druga część to jest antyoksydant, ma ograniczyć zdolność niszczenia akurat naszej energii przez nadmierny wysiłek, czy te czynniki negatywne, o których powiedziałem. I jeżeli my go dostarczymy wcześniej, niż na przykład wysiłek nastąpił, to zregenerujemy własną siłę i jeszcze będzie optymalnie pracowała cała struktura wspomagająca tego typu rzeczy. Chcę tylko Państwu na koniec powiedzieć w podsumowaniu, że te dwa czynniki działają ze sobą synergicznie, czyli moc jest większa, jeżeli się te proporcje obniży i wpływają na uzupełnienie diety zmierzających do tego, żeby, mówiąc, uzyskać zdrowe ciało i piękną sylwetkę. I chcę w tym momencie, zapowiadając mojego następcę, który rozwinie ten temat w pozycji bardziej praktycznej, nie chcę teraz wymienić nazwiska, ale chcę Państwu powiedzieć, że konsultowaliśmy się ze sobą i myślę, że coś w tym jest. My pochodzimy z tego samego rejonu. Wobec tego ma łatwość nawiązania kontaktów, ale ta osoba ma pewną charyzmę i co mi się najbardziej podoba, wybitną kulturę słowa, konsekwentnie działania, a głos profesjonalnie aktorski. I teraz proszę, zapowiadamy osobę, która przedłuży mój wstęp, bo to dopiero będzie sedno tego tematu. Dziękuję Państwu. Wielkie brawa!